tym filmie pokażę Ci nowości ze świata sztucznej inteligencji, które możesz wykorzystać w praktyce. Sora 2, tworzenie agentów AI, nowe funkcje w ChatGPT i wiele więcej. Ja nazywam się Krzysztof Gonet. Zaczynamy. Ostatnie dni spędziłem na testach Sora 2, czyli modelu do generowania filmów przy pomocy sztucznej inteligencji. Pokażę Ci realne przykłady zastosowania tego systemu, jak z niego korzystać i dodatkowo pewne zagrożenia, które wiążą się z tym tematem. Na początek przejdźmy przez przykłady. OpenAI przygotowało imponujące przykłady na swojej stronie internetowej wykorzystania tego modelu, ale ja nie chciałem iść na łatwiznę i przygotowałem swoje eksperymenty, które zaraz Ci pokażę. Przykłady podzieliłem na 5 kategorii. Zacznijmy od tego, jak system radzi sobie z fizyką i ruchem. Na pewno widać dużą poprawę, ale nadal to nie jest ten fotorealizm, którego wszyscy oczekują. Nadal w pewnych takich zaawansowanych formach trzeba się nastawić na wiele generacji, żeby uzyskać to, czego chcemy. AI to nowa zwinność. Kolejna kategoria, którą zaczął już ten lisek, czyli dialogi. Nasi bohaterowie, zarówno fikcyjni, jak i ludzie, mogą mówić i możemy stworzyć właśnie ciekawe kreacje z dialogami. Pokażę Ci przykład. Generalnie mamy plan. Plan jest elastyczny. Sora 2 jest już dostępna. Startujemy! Do zobaczenia w kosmosie wyobraźni! Głosy są różnorodne, dopasowane do postaci i sytuacji, mogą wyrażać emocje i z moich testów wynika, że działa to lepiej niż w Veo 3. Przejdźmy do kolejnej kategorii, czyli ujęcia filmowe. Kolejny film został wygenerowany w jakości Full HD, więc jest dużo bardziej wyraźny. Dodatkowo ma lektora. Przeznaczenie nie puka, wchodzi bez zaproszenia. Idź, zanim świat powie ci dokąd. Zanim przejdę do kolejnej kategorii, napisz w komentarzu, jak podobają Ci się wyniki, no i zostaw łapkę w górę, żeby film dotarł do większej ilości osób. Przejdźmy do kolejnej kategorii, czyli krótkie filmy na media społecznościowe. No i tutaj system naprawdę zawładnął internetem. Dlaczego? Ponieważ OpenAI wypuściło aplikację, która nie jest jeszcze dostępna w Polsce, ale co ona umożliwia? Umożliwia zeskanowanie swojej twarzy i tworzenie filmów ze swoją postacią. Niestety nie mogę jej jeszcze przetestować, ale daje to ogromne możliwości i zagrożenia. Dlaczego? Zacznijmy od możliwości. Przy pomocy narzędzi AI możemy wprowadzić naszą postać do wirtualnego świata i zmienić się w kogokolwiek chcemy. Możemy wykorzystać to na media społecznościowe, do reklam, czy też do różnych materiałów kreatywnych. Niestety taki system daje łatwą furtkę do nadużyć. Mamy na przykład wizerunek Sama Altmana, czyli CEO OpenAI, który został zmieniony w kota. Przypuszczam, że bez jego wiedzy. Tego typu przykłady mnożą się w internecie w ogromnym tempie. Znane osoby są przerabiane na przeróżne sposoby i wrzucane właśnie w formie shortsów, ale nie tylko osoby. Nadużycia pojawiają się również nie tylko w formie twarzy, ale również postaci i marek chronionych. I ten filmik zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Zobacz tylko, jak to wygląda. You almost wiped out 3 cars back there. Put it in park now. I'm sorry, officer. I just... Don't move. Door's locked. Unlock it right now. I can't get a ticket. Hey, stop the car. Na filmie mamy SpongeBoba, czyli postać chronioną prawami autorskimi oraz jego głos. Tego typu filmy sprawiły, że OpenAI musi nakładać coraz większe ograniczenia na ten model, więc warto z niego korzystać, póki jeszcze jest to w miarę przystępne. Teraz pokażę Ci przykłady reklam, które można wygenerować przy pomocy AI. Tego typu treści będą się mnożyć i są coraz bardziej popularne. Na tym przykładzie wykorzystałem logo mojej marki osobistej i wrzuciłem je do systemu z konkretnym poleceniem, które zaraz Ci pokażę, ale najpierw prezentacja filmu. Kolejny przykład. Wrzuciłem do systemu okładkę książki mojej żony, czyli piosenki dla dzieci w języku angielskim i zobaczmy, jak wyszła reklama. Odwzorowanie loga produktów jest naprawdę na wysokim poziomie. Nadal występują pewne zgrzyty, które trzeba naprawiać ręcznie, ale i tak jest to ogromny przeskok jakościowy w stosunku do tego, co było i daje nam kolejne możliwości tworzenia materiałów kreatywnych. Ale jak stworzyć te materiały? Ponieważ
Sora 2 nie jest jeszcze oficjalnie dostępna w Polsce. Dodatkowo, nawet jeśli jesteś w Ameryce, musisz uzyskać kod z zaproszeniem. Dodatkowo musisz mieć płatną wersję ChatGPT w wersji Plus, aby mieć dostęp do Sory. Na szczęście istnieje alternatywne rozwiązanie, które pozwoli Ci już dzisiaj korzystać z Sora 2 oraz innych modeli i systemów, które zaraz Ci pokażę. Rozwiązanie, które aktualnie wykorzystuję do generowania zdjęć i filmów AI, nazywa się Higgsfield. Jest to również partner dzisiejszego odcinka. Jeśli chcesz z niego skorzystać, kliknij link w opisie i zostaniesz przekierowany do takiego narzędzia, w którym masz kilka kredytów na start. Ja pokażę Ci, jak wygenerowałem filmy, które widziałeś na prezentacjach. Zaloguję się na moje konto. Po zalogowaniu przywita Cię ekran, na którym znajdują się inspiracje od innych użytkowników, które możesz sobie wykorzystać na swoje potrzeby. Wystarczy wejść sobie w dany przykład. Na przykład influencerka pokazuje jakiś produkt. Mamy tutaj polecenie, które zostało wykorzystane i zdjęcie. Jeśli klikniesz sobie Recreate, zostaniesz przeniesiony do generatora wideo, w którym możesz właśnie generować swoje filmy. W tym właśnie z pomocą Sora 2. Jeśli klikniesz sobie tutaj, mamy różne modele i aktualnie w tym tygodniu model Sora 2 jest dostępny Unlimited, czyli nie płacę za generowanie tych filmów, mogę sobie je generować dowolnie. Pokażę Ci później, w którym planie jest ta opcja dostępna, ale musisz zwrócić uwagę na to, że nie wszystko jest tutaj bezpłatne, bo jeśli wejdę sobie na Sorę 2 Pro, no to nie mogę wygenerować w wersji Full HD bezpłatnie. System pobiera kredyty i to nie mało, ponieważ te modele do generowania filmów, najnowsze, w szczególności Sora, jest dość droga. Ale na szczęście możesz wybrać sobie przeróżne modele w zależności od Twoich potrzeb, które dają różne możliwości. Jak widzisz, cena jest znacznie niższa. Najlepiej na początek przetestować sobie to, co chcesz stworzyć właśnie w trybie Unlimited albo właśnie w tych tańszych modelach. Musisz wpisać tutaj polecenie, wybrać model i kliknąć Generate. Możesz je tworzyć, te filmy, od razu, wtedy system wygeneruje sobie to, co chce, bez żadnych inspiracji, ale jest też druga opcja, możesz sobie przesłać tutaj zdjęcie z Twojego komputera albo wygenerować je w tym systemie. Ja wygenerowałem sobie tutaj kilka zdjęć, mamy kapibarę, która jedzie na rowerze, klikam sobie na video i to zdjęcie jest automatycznie przenoszone. Teraz musimy wpisać, co ma się tutaj wydarzyć. Sora obsługuje język polski, ale najlepiej pisać prompty po angielsku, wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze odwzorowane. No i tutaj wpisujesz to, co chcesz zobaczyć na tym filmie. Pokażę Ci przykład, który wygenerowałem. Proszę się zatrzymać, to nie jest ścieżka rowerowa. Proszę zejść z roweru. Wstać! A tak wygląda polecenie, które przygotowałem do właśnie takiej przykładowej reklamy na druku koszulek. Mamy tutaj kamerę, którą zostało właśnie stworzone to nagranie. Mamy opis całej sceny dość precyzyjnie i właśnie w ten sposób możemy generować nasze polecenia. Jeśli opiszesz je bardzo lakonicznie, bardzo krótko, wtedy system ma większe pole do kreacji. Jeśli napiszesz to bardzo szczegółowo, wtedy będzie starał się odwzorować to, co chcesz stworzyć. Na pewno jest to fajne narzędzie dla osób, które pracują w reklamie, w mediach społecznościowych i chcą wyróżnić się na rynku. Tak aktualnie wygląda cennik. On co jakiś czas się zmienia, więc zawsze czytaj sobie, co tu się znajduje w pakiecie. Mamy plan roczny, czyli płacisz za rok z góry. Jeśli jesteś osobą zakorzenioną w marketingu, wtedy może Ci się to opłacać, ale na start do testów zawsze polecam miesięczne plany. Są nieco droższe, ale dadzą Ci właśnie pełny obraz sytuacji i łatwo podejmiesz potem decyzję, czy warto zostawać z danym narzędziem. I tutaj z planów, które bym rozważał, jest to plan Pro i Ultimate. On daje możliwość, w tym Ultimate mamy już właśnie Sorę Van 2.5 i na ten moment jest promocja Unlimited, czyli możemy generować te filmy w dużej ilości, w nieco niższej jakości, więc jest to fajny bonus. Ale to nie wszystko. Otrzymałem dla moich widzów specjalny kod rabatowy, który obniży cenę zamówienia o 10%, przynajmniej tak działa to na ten moment. Wystarczy, że wejdziesz sobie na Manage Account, wpiszesz tutaj promo code, które wygląda następująco, zatwierdzisz go, ten kod rabatowy znajduje się w opisie i gdy wejdziesz sobie na cennik, mamy obniżoną cenę o 10%, więc możesz sobie z tego skorzystać. Przejdźmy teraz do narzędzia, które jest idealnym uzupełnieniem tego systemu. Czasami te dźwięki, które są generowane, nie są 100% takie, jakbyśmy chcieli. I tutaj z pomocą przychodzi Eleven Labs. Link do tego narzędzia znajdziesz w opisie. Jest to niesamowite narzędzie, które pozwala odtwarzać ludzkie głosy. Możesz stworzyć swojego wirtualnego aktora, lektora,
albo odtworzyć Twój własny głos, czyli możesz go sklonować. I wystarczy, że założysz tutaj bezpłatne konto, będziesz miał dostęp do większości funkcji. Jeśli chciałbyś nieco więcej, no to w wersji Starter można już klonować swój głos i wykorzystać go w różnych celach. I jest to naprawdę przystępna cena. Tutaj również dostajemy kredyty, ale na start mamy 10 000 kredytów. To jest naprawdę sporo na testy. Przejdźmy sobie do narzędzia. Pokażę Ci dosłownie kilka funkcji tego narzędzia, które możesz wykorzystać. Na przykład text to speech, czyli tekst na mowę. Wpisujesz to, co chcesz właśnie, żeby ten nasz lektor powiedział. Wybierasz sobie głos z bazy. Mamy bazę bezpłatną i płatną. Możesz sobie odsłuchać, jak dany głos brzmi, no i wprowadzić tekst. Następnie mamy jeszcze coś takiego jak ulepszenie. Wtedy system stara się lepiej opisać, co ma wydarzyć się na tej ścieżce dźwiękowej, czyli mamy tutaj znaczniki, że to ma być taki zamyślony głos, długa pauza. No i gdy mamy właśnie taki tekst, klikam sobie Generate Speech i mamy dwie ścieżki dźwiękowe. Odsłuchajmy jednej. Przeznaczenie nie puka. Wchodzi bez zaproszenia. Idź, zanim świat powie ci dokąd. Jestem zadowolony z efektu i tutaj właśnie masz duże możliwości edycji. Mamy funkcję zmiany głosu na inny, czyli możemy wgrać nasze nagranie i system zmieni głos na inny. Mamy opcję dubbingu i jest tutaj naprawdę sporo opcji. Jeśli pracujesz z dźwiękiem lub masz taki pomysł, to zdecydowanie to jest narzędzie, które powinieneś poznać. Ale mamy tutaj jeszcze coś innego. Agentów głosowych. Gdy wejdziesz sobie tutaj na Agents Platform, czyli platforma agentów, możesz tutaj budować agentów głosowych, którzy będą rozmawiać z Twoimi klientami, gdy na przykład zadzwonią na Twój numer. I to jest naprawdę bardzo proste do zrobienia i no niestety jest to przyszłość, która nas czeka. Agenci AI głosowi będą dominować rynek i są na to badania i realne przykłady, że niestety dzieje się to na dużą skalę. Dlaczego niestety? Bo jeszcze te systemy nie zawsze rozumieją to, co chcemy. Zawsze prościej się dogadać z człowiekiem, aczkolwiek nie uciekniemy od tego. Więc jeśli myślisz o takim agencie, chciałbyś poczuć, jak to wygląda, no to to narzędzie jest bardzo dobre na start. Wchodzisz sobie na agenta, mamy Jarvisa testowego. Tutaj wyznaczasz, jakim językiem ma się posługiwać, jaką ma mieć bazę wiedzy i możesz dodatkowo wybrać oczywiście głos i stworzyć całe przepływy informacji. Możesz tworzyć sobie tutaj różnych podagentów i przekierowywać rozmowę do innych agentów, którzy mają inną wiedzę. Tego typu systemy stają się coraz prostsze i wymaga to nadal pewnej wiedzy technicznej, ale jeśli planujesz zarabiać na sztucznej inteligencji, to może być fajny sposób, żeby wdrażać takich agentów do firm. Korzystanie z tego systemu pobiera kredyty, czyli każda rozmowa z klientem będzie odpowiednio wyceniana, więc trzeba sobie zrobić kalkulację, kiedy ten system będzie się opłacał, a kiedy jeszcze jest za wcześnie. Koszty tych narzędzi będą stale spadać i obsługa klienta to jest jedna z dziedzin, z branż, która ma zostać zastąpiona niemal całkowicie przez sztuczną inteligencję, szczególnie w tych prostszych tematach. Przejdźmy teraz do najpopularniejszego narzędzia AI na świecie i mojego top 1, czyli ChatGPT. Myślę, że tej aplikacji nie trzeba nikomu przedstawiać, ale możesz nie wiedzieć o kilku nowych funkcjach, które są w systemie, a które są bardzo przydatne. Pod tym plusem kryją się dodatkowe opcje i możliwości, o których nie wie bardzo wiele osób. Mamy możliwość przesyłania i analizowania plików, możesz stworzyć obraz, możesz wybrać opcję myślenie i wtedy będziesz uzyskiwać lepsze odpowiedzi od czata. Albo wybrać zbadaj głęboko. Wtedy system przeprowadzi głębokie badanie danego zagadnienia i da Ci kompleksowy raport na dany temat. Możesz uczyć się przy pomocy sztucznej inteligencji. Jeśli wybierzesz sobie ucz się i przyswajaj wiedzę, system zmienia się w Twojego tutora, nauczyciela i działa w ten sposób, żeby przedstawiać Ci właśnie skomplikowane zagadnienia w prosty sposób. Mogę na przykład zapytać, co to jest AI. I teraz system nie daje mi od razu odpowiedzi, ale pyta, czy to jest dla Twoich odbiorców, czy dla uczniów, czy dla Ciebie. No i możemy napisać dla mnie. Następnie pyta o poziom, w jakim ma Ci wyjaśnić dane zagadnienie, czyli różnicuje to, co jest ogromną przewagą, ponieważ będziesz miał taką wiedzę, jakiej potrzebujesz na takim poziomie, który Ci wystarczy. Kolejna nowa funkcja, która kryje się pod tym przyciskiem, to rozgałęzienie czatu. Gdy prowadzisz bardzo długą rozmowę i chcesz na przykład poprowadzić ją w różnych kierunkach, możesz kliknąć sobie tutaj i wtedy nasz
nasza rozmowa jest kopiowana, a ty masz 2 osobne okna do rozmowy i możesz właśnie te wątki poprowadzić w różne kierunki. Tak wygląda moje płatne konto ChatGPT. Na pierwszy rzut oka nic się tutaj nie różni, ale gdy wejdziemy głębiej, zmiany są znaczące. Mamy możliwość wyboru modelu, mamy dostęp do asystentów oraz projektów i dzisiaj chciałem Ci pokazać tylko projekty. Tworzymy sobie jakiś projekt, na przykład finanse. Zanim przejdę dalej, mamy tutaj koło zębate. W tym miejscu możesz wybrać pamięć dla tego projektu, jak ma się zachowywać. Domyślnie, jeśli zostawisz to w ten sposób, czat, jeśli masz uruchomioną pamięć, zbiera pewne wybiórcze informacje z Twoich wszystkich rozmów. Ale może to być uciążliwe, bo czasami nie chcesz łączyć świata prywatnego, czy też różnych innych aspektów z Twoim danym projektem. Dlatego mamy możliwość wybrania pamięci tylko dla projektu. Gdy utworzę sobie teraz projekt finanse i będę tam rozmawiał z czatem o moich finansach, tutaj pojawią się różne rozmowy, to pamięć będzie dotyczyć tylko tego konkretnego projektu. Jeśli czujesz, że nie wykorzystujesz pełnego potencjału sztucznej inteligencji, nie potrafisz tworzyć asystentów, projektów, pewne rzeczy nadal są dla Ciebie niejasne i nie otrzymujesz od AI takich odpowiedzi, jakbyś chciał, to mam dla Ciebie propozycję. Przygotowałem dla Ciebie praktyczne szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji, z którego dowiesz się, w jaki sposób przyspieszać swoją pracę przy pomocy tej technologii, rozwijać swój biznes i prowadzić działania marketingowe. Jeśli chcesz dołączyć, kliknij link w opisie tego filmu. A teraz pokażę Ci, jak stworzyć swojego pierwszego agenta przy pomocy technologii od OpenAI. OpenAI, czyli organizacja, która stworzyła ChatGPT, udostępniła swój wizualny builder agentów, który wygląda w ten sposób i pozwala nawet osobie z małą wiedzą techniczną stworzyć swojego pierwszego agenta. To narzędzie jest skierowane raczej do osób, które chcą zarabiać na tworzeniu agentów, ale może być ciekawostką i pokazuje, w którym kierunku idzie cały ten system. Upraszczanie. I myślę, że to będzie właśnie kolejny rok, to rok agentów, czyli wszystkie te narzędzia będą dążyć do tego, żeby wprowadzać automatyzację właśnie dla normalnych użytkowników, nie dla programistów, tylko dla każdego. Pokażę Ci w ogromnym skrócie, jak działa ten system, żebyś mógł pobawić się samodzielnie. Tak wygląda wizualny edytor do tworzenia agentów. Mamy start i mamy naszego agenta. Następnie mamy różne bloki, które można sobie tutaj jeszcze dodawać. Na przykład mamy różne ograniczenia, czyli system może moderować nasze treści i sprawić, żeby były bardziej zabezpieczone. Jeśli na przykład użytkownik wyśle jakieś informacje poufne, no to wtedy na przykład system nie przepuści go dalej. Czyli mamy taki test, jeśli przepuszcza go, to dzieje się to, jeśli nie przepuszcza, dzieje się coś innego. Bardzo fajna funkcja, która będzie ograniczać nadużycia. Następnie mamy agenta i to jest klucz całego systemu, czyli możemy wpisać sobie tutaj naszą nazwę, na przykład agent AI, załóżmy, że będzie to tyle. Instrukcje, tak jak w przypadku wcześniejszych różnych zastosowań, wpisujemy, co ten agent ma robić. Domyślnie jest to pomocny asystent. Możemy rozbudować tą instrukcję pod nasze potrzeby. Następnie mamy kilka technicznych ustawień i ważna rzecz, możemy dodać sobie file search, czyli możemy sprawić, żeby ten agent miał dostęp do naszych plików. Możesz tutaj kliknąć prześlij i przesłać pliki swojego komputera. Załóżmy, że będą to właśnie pliki z transkrypcją moich filmów i tutaj nazywamy taką bazę, na przykład baza filmów. Możemy sobie oczywiście dodać tutaj znacznie więcej tych plików. To jest tylko prosty przykład. I teraz agent ma dostęp do naszej bazy. W instrukcji powinniśmy dopisać, kiedy ma z tej bazy skorzystać i co tam się znajduje, żeby miał od razu gotowy kontekst, czyli na przykład w bazie znajdują się transkrypcje moich filmów. Ja zostawię to domyślnie. Ostatni blok, którym warto się zainteresować, to MCP. To jest taki system łączenia różnych aplikacji, aby mogły się ze sobą porozumiewać i możemy w ten sposób połączyć się z dostępnymi aplikacjami, a nawet z Zapierem i robić tutaj dalsze automatyzacje, więc masz taką możliwość. Teraz przetestujmy to rozwiązanie i jeśli robisz to pierwszy raz, ten przycisk będzie wyszarzony, musisz potwierdzić swoją tożsamość i dopiero wtedy będziesz mógł to zrobić. Ja już to zrobiłem, więc mogę sobie teraz napisać, o czym mówiłem w ostatnim AI News. System przeszukuje moje pliki i mamy wynik. Działa.
Takiego agenta można sobie rozbudować, a następnie opublikować we własnej aplikacji. A teraz przejdźmy do konkretnego, prostego narzędzia, z którego możesz skorzystać. Mało znane narzędzie w Polsce, które jest pewnego rodzaju konkurentem ChatGPT, dostało nowe funkcje i nowe modele. Narzędzie nazywa się Claude i jest świetne w dwóch rzeczach. W pisaniu kodu oraz tworzeniu kreatywnych tekstów. Ale oczywiście nie tylko. Mamy tutaj nowy model Sonnet 4.5, który daje lepsze wyniki w zakresie programowania, ale to, co chciałem Ci pokazać, to funkcję, którą znajdziesz w ustawieniach, jeśli wejdziesz sobie na Settings, następnie tutaj i wybierzesz Code Execution and File Creation. Co to znaczy? System może tworzyć dla Ciebie pliki, prezentacje, arkusze kalkulacyjne i wiele więcej. Zobaczmy, jak działa to w praktyce. Otwieram nowy czat i tutaj wpisuję proste polecenie. Przygotuj wizualizację do mojego zestawienia danych sprzedażowych w Microsoft Excel. No i tutaj napisałem, żeby wyciągnął najważniejsze wnioski, a w tym miejscu wkleiłem przykładowe dane finansowe. Można tutaj oczywiście przesłać również pliki, albo właśnie bezpośrednio przesłać je z Google Drive'a. Mamy takie możliwości. Zobaczmy, jak wyszedł nam Excel. Mamy wynik, system przygotował nam szeroką tabelę z wszystkimi wpisami, mamy analizę miesięczną, analizę kategorii, top produkty i kluczowe metryki. I robi to na mnie spore wrażenie, bo wygląda to naprawdę dobrze i działa. Niektóre komórki zawierają gotowy wynik, a niektóre to formuły z Excela, które liczą pewne elementy. Możesz również zrobić w drugą stronę, czyli wrzucasz tutaj plik z Excela i prosisz o wykonanie edycji. Oczywiście za każdym razem trzeba sobie sprawdzić, jak wychodzą wyniki, czy wszystko się zgadza, ale daje to naprawdę duży potencjał i ułatwienie w pracy z dokumentami. Bo to nie tylko Excel, ale możemy wygenerować sobie na przykład dokument googlowski. No i tutaj kolejny przykład. Stwórz raport Google Doc na temat tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na rynku pracy w perspektywie najbliższych lat i system miał zadanie znaleźć te informacje z internetu, a następnie wygenerować nam plik, który możemy sobie podejrzeć tutaj z boku w tak zwanym artefakcie, albo możemy sobie go pobrać na komputer i zobaczyć go w formie właśnie Worda. Mamy podstawowe formatowanie, pogrubienia, punktory, raport jest czytelny i mamy przedstawione źródła informacji. Do dokumentów urzędowych, do różnego rodzaju dokumentów to narzędzie nadaje się świetnie. Oczywiście, jeśli chcemy stworzyć coś wizualnego, musimy wykorzystać jeszcze dodatkowe narzędzia. Kolejna nowość dotyczy narzędzia, bez którego nie wyobrażam sobie organizacji mojego życia i pracy. Narzędzie nazywa się Notion i otrzymało wersję 3.0. Mamy tutaj agentów. Na czym polega ta funkcja? Mam tutaj praktycznie wszystkie informacje, które potrzebuję, które kiedykolwiek zebrałem. Mam do nich szybki dostęp. Tak wygląda baza wiedzy. Mam tutaj zakładki związane z firmą, z celami, które chcę osiągnąć, z projektami, marketing. No, jest tutaj tego naprawdę dużo. Nawet zakładka rodzina, do której moja żona ma dostęp i tam wymieniamy się informacjami. Pokażę Ci od środka, jak wygląda zakładka celów. Oczywiście wszystko można dopasować pod siebie. Ja lubię właśnie wizualne elementy, więc możemy sobie tutaj stworzyć na przykład galerię celów, wyznaczyć jakieś konkretne cele, mierniki, mierzyć to. Mamy tutaj wiele opcji. Możesz dobrać sobie różne okładki, żeby dopasować system pod siebie, ikonki. Jest to naprawdę intuicyjne. Jeśli chciałbyś opanować podstawę tego systemu, to mam bezpłatny film na moim kanale. Link znajdziesz w karcie. Notion 3.0 wprowadza szereg nowych funkcji, ale kluczowa jest w prawym dolnym rogu. Mamy tutaj taką postać z wąsem, Notion AI, i tutaj możemy sobie wykonywać różne zadania, ale możemy sobie wejść od razu tutaj na cały ekran i poza takim klasycznym czatem, który jest dostępny w większości systemów, tutaj zaleta tego rozwiązania jest taka, że ma ten system dostęp do wszystkich moich 1000 stron. Dodatkowo może tworzyć strony dla mnie. Daję mu pierwsze zadanie, stwórz planer nawyków z wykresem, wszystkie informacje po polsku. I teraz wysyłam, zobaczymy, jak sobie poradzi. Mamy nasz planer, zobaczmy, czy działa. Wchodzę na planer nawyków. System stworzył nam tabelę, która zawiera różne widoki. Załóżmy, że wprowadzę sobie tutaj nawyk spacery. Zobaczę sobie, jak wyglądają inne zakładki. Mamy kalendarz, wykres postępów, Kanban, no i kilka dodatkowych zakładek. Nie do końca pasuje mi ten układ. Myślę, że mam znacznie lepszy, ale jest to fajne do tworzenia takich prostych baz, ponieważ mamy wszystko już po polsku, mamy te elementy
przypisane, więc oszczędzamy trochę czasu. Agenci w Notion to moim zdaniem fajna funkcja, ale na ten moment nie widzę dla siebie zastosowania, ponieważ mam już wszystkie gotowe szablony i wiem, gdzie mam konkretne pliki. Jeśli chciałbyś mieć tych agentów, no to musisz zapłacić właśnie 20 € miesięcznie. Osobiście przez ponad 2 lata korzystałem z bezpłatnej wersji i dopiero potem zdecydowałem się na wersję Plus, która daje nieco więcej możliwości, ale Tobie wystarczy na start wersja free. Dziękuję Ci za oglądanie. Wszystkie ważne linki masz w opisie tego filmu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz mi łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, Krzysztof Gonet.